No, tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Tylko musiałem poprosić gościa w sklepie o papierową torbę, bo wiadomo jak jest w Stanach. Taka wolność, a nawet nie można się piwa napić na plaży. Także usiądę sobie chyba tutaj i skosztuję pierwszego piwa w Los Angeles. No kurde, zimno. W podkoszulku jestem, ale naprawdę jest kurczę i pochmurno dzisiaj i wiatr zimny normalnie. Nie wiem ile stopni, no teraz nie będę sprawdzał, bo nagrywam, ale nie wiem, no jak na moje oko to może jest 17 stopni, a jeszcze z tym wiatrem zimnym od oceanu to normalnie no to jest jedna wielka ściema z tym kalifornijskim słońcem. Albo po prostu mam pecha. Dobra, trzeba spróbować tego płynnego aloha. O, spróbujmy. Taka apka. Coś jak apa smakuje. Okej, no ja lubię apę. No ale czy to jest płynne aloha? Takie bardziej, kurde, apa to taka bardziej, bym powiedział, gdzieś, nie wiem, no nie znam się na piwach, ale aloha mi jakoś nie podchodzi, że to apa jest. No ale dobra. Duża puszka, także jedno piweczko wystarczy. Jestem już na Venice, także mogę wyluzować teraz. Tutaj w sumie głównie dochodzi się od brzegu do brzegu, w sensie od jednej strony deptaku do drugiej, nie? A dzisiaj w sumie jest chłodno, nic już nie będę raczej jadł, bo ten burger w Normsie już wystarczy na cały dzień. No, także wypiję piwko i skieruję się do łóżka. Trochę odpocząć. Piąta rano na Venice. Wyszedłem przed hostel zapalić fajkę. No jest tak jak widać, no. Zależy jak się trafi. Byłem z godzinę temu na fajce tu na dole, bo się jakoś obudziłem. Wcześniej poszedłem spać w ogóle. Po 21 jak wróciłem z tego piwka, to położyłem się i w sumie obudziłem się koło 4. Mówię, zajdę na fajkę. No i stałem tutaj właśnie przed hostelem i się przypieprzył jakiś bezdomny, taki młody, czarny, nagrzany chyba był, kurde, trząsł się, gestykulował, żeby mu fajkę dać. Mówię, jedno mam tylko, to razem zapalimy. Mówię, nie no człowieku, i odchodzę od niego, nie, tu sobie podszedłem, a ten idzie za mną, stanął przede mną i pieprzy mi, nie, tak mnie normalnie wkurwił. Mówię, człowieku, no to jak tobie dam, to co ja będę palił? Saszetkę zdejmuję, taką jak się nosi przy pasku, nie? Nerkę. Masz, nie potrzebuję tego, daj mi papierosa, muszę zapalić. Ja mówię, a po co mi to? Nie chcę tego, człowieku. On mówi, masz, tu nie chcę tego.
daj mi papierosa, tylko bo potrzebuję. Ja mówię, weź człowieku, mówię, bo zaraz zadzwonię tutaj po ochronę. Ale daj. I truję tą dupę, nie? A już mówię, dam mu, bo nie wiem, jakiś nakręcony jeszcze mi kosę wsadzi albo coś, nie? Nie wiadomo jak to jest z takimi debilami. Mówię, masz tą fajkę, człowieku, i daj mi spokój. I polas, nie? Także no różnie jest, no. Teraz na przykład wyszedłem, palę i na razie jest ok, no żaden się nie przypieprzył. Ale naprawdę z tymi bezdomnymi to jest tragedia. Naprawdę powinni coś z tym zrobić, nie wiem. Ja to bym wypieprzył to wszystko dziadostwo, nie wiem, gdzieś za miasto, na pustynię, niech tam siedzą. Po prostu lenie śmierdzące, narkomani. Zamiast się wziąć za robotę, to po prostu... Ach, szkoda gadać. Naprawdę, gdyby nie ci bezdomni, to naprawdę by to było bezpieczne miasto. Bo tak zwane gangusy, to oni tam siedzą u siebie na dzielnicy, wiadomo jakie to są dzielnice, że do nich się nie jeździ, do tych dzielnic, i oni między sobą ewentualnie tam jakieś mają potyczki. Jak się idzie tam jakąś normalną, główną ulicą, nie, gdzieś tam się człowiek nie wpierdzieli w te ich bloki tak zwane, nie, uliczki jakieś małe, gdzie tam oni rządzą, to raczej nie ma problemu, no, w takich miejscach ogólnie dostępnych dla ludzi. No ale po prostu ci bezdomni to są, no też zależy, no w Hollywood w sumie zaczepiali mnie o fajkę, ale tacy, no bardziej byli chyba tacy, że tak powiem, kulturalni, no. Spytali, czy mam fajkę, powiedziałem, że nie mam, poszli, nie. No a tutaj nie wiem, różnie, no. Tam w sumie pierwszy raz mi się przydarzyło, żeby taki upierdliwy koleś się trafił, no. No ale serio, taki był jakiś, kurde, pobudzony. Nie wiem, czy na zejściu, czy na fazie, ale... No tragedia po prostu. Także, no w okresie letnim rzeczywiście więcej tego dziadostwa jest. We wrześniu jak byłem, to nawet... Chociaż teraz pewnie jakbym się... Akurat teraz to nie przejdę nigdzie, bo... Wyszedłem tylko w bluzie i w majtkach samych, nie? Ale no zależy, no. Pewnie jakbym się przeszedł tam gdzieś, znaczy zobaczył, że palę, no po prostu, i dlatego spytał. Jakbym szedł i nie palił, to pewnie by nie zaczepił mnie, tylko zobaczył, że palę fajkę, no. Ale to są po prostu sępy, takie pijawki po prostu, a szkoda gadać. Idę się położę jeszcze i muszę, nie wiem, o której sklepy otwierają, ale kurde, nie mam ani wody, nie wziąłem do hostelu, ani nic do żarcia. Śniadanie chyba jest dopiero od 7:30. Także pójdę, może jeszcze usnę i zobaczę dalej. No i za 10:08 jest. Umyłem się trochę i wyszedłem na porannego papierosa. Ludzie rozstawiają biznesy. No ale to niebo... Nie. Jestem już drugi raz jestem zawiedziony. Co to po prostu jest, ja nie wiem. Gdzie ta Kalifornia, o której tak wszyscy zawsze mówili? Sunshine, blue sky. Ciepło w miarę jest, no. Tak z 17-18 stopni jest
Także... No ale też, kurde, jak na końcówkę czerwca. To już powinny być upały, no ja nie wiem. Może świat się zmienia, może. Idę tam sobie usiądę przy kortach. Tak jak w zeszłym roku. Zawsze rano sobie tu wychodziłem. O, znowu ziółko. Znowu ziółko poczułem. No ogólnie fajne, no lubię to Venice Beach, kurczę, ale no ta pogoda to martwiąca jest, no. To niebo jest martwiące tutaj. Nie wiem o co w tym chodzi. Nie wiem o co w tym chodzi. Siądę sobie tutaj. Wypalę i idę do hostelu, bo co najlepsze w tej cenie, tam chyba nie wiem 150 zł za dobę, jest też śniadanie, nie? W tym hostelu, także zrobię sobie herbatę, jakiegoś tosta sobie tam, grzankę jakąś z serem może zrobię. O, jest mewa. Mewy są najlepsze tutaj. Są tak wycwanione, są takie łobuzy. Już coś dorwała. Mewy to są super ptaki. Chyba moje ulubione. Takie są śmieszne i bystre ptaszory. Także tak się prezentuje Venice o 8 rano. Że też chce mu się rzucać i biegać o tej godzinie. Jakiś zapaleniec. No i airball. Gram może trochę w środku hostelu. Pokażę wam jak to wygląda. Trzeba zadzwonić. Yes, I'm living here. I help you. Możesz mi tak pomóc, żeby mi drzwi otworzyć. No i te schody. Ah, I can open with this? But where to put? Black box. Ah, black box. Okay. Yeah, green light. Yeah, thank you.
Weźmiemy sobie tak. Zakładka jest. Cukier. Excuse me. Co tu jest? Serek. Trafisz. Możesz sobie włączyć. You like cash? Cash is king, eh? Cash is king, yes sir. Tym razem jestem na drugim piętrze, czyli mam trochę więcej włażenia. Prysznic. Łazienki są ładne, czyste. Tu jest mój pokój 304. Kolej z recepcji chyba sfrustrowany, potrzebuje wakacji, bo tym razem jakiś średnio miły jest. Ostatnim razem trochę lepiej z nim było. A tym razem jakiś strasznie się szybko irytuje. Się przyczepił do mnie, że naciskam ten dzwonek, żeby otworzył drzwi. Zamiast karty używać. No ale kurde, nie wiedziałem, gdzie to przyłożyć. Tam przykładałem, ale za bardzo się nie otwierało. Mówi, do czarnego pudełka. Mówię, dobra, no okej, no. Nie wiem. Może laska go puszcza w rogi. I się chłop stresuje i denerwuje.
Dlatego najlepiej być singlem. Spokojna głowa jest. Dobra, później może nagram jeszcze w spokoju, ale jeszcze chyba póki co tam śpią. Nie będę budził ich. Troszkę jakby zaczyna się przejaśniać. To mleko poranne. A ja zmierzam do swojego Harley'a, którego wczoraj tu zostawiłem i stoi. Mało ludzi jeździ tymi rowerami, a one są naprawdę zajebiste i poręczne. No ale tanie nie są, fakt. Ja teraz sobie robię takie minuty, że tak powiem, jak się tak zwany karnet wykupi w apce, to wychodzi taniej. Wczoraj kupiłem za $70, także prawie 300, nie? No ale mam chyba tam 190 godzin jeżdżenia, nie? Także no zobaczymy. No ale no ja teraz już głównie tym się tylko poruszam. Najlepiej się zwiedza. W każdą uliczkę się wiedzie, nie trzeba na te autobusy czekać i przy okazji coś można nagrać. Także jak dla mnie zajebista opcja. No tylko tyle, że rzeczywiście no najlepiej to by było mieć swój, no ale swój, jak człowiek przyjechał tylko na 2 tygodnie, nie? Jakbym tu mieszkał, to na pewno 2 kółka. Czy motorek jakiś, czy skuter, czy rower elektryczny i wcale nie trzeba mieć samochodu. Przejedziemy sobie przez Speedway. Speedway to jest taka uliczka, która jest zaraz za tymi pierwszymi budynkami, które są przy deptaku. I jak na przykład nie ma ktoś ochoty przeciskać się w tłumie, to może sobie przejść przez Speedway. O, a tutaj na rogu w tym łososiowym budynku była pizzeria, w której pracował Corey Haim w filmie Roller Boys. No film też taki klasy B, no ale klasyka lat 80. Tutaj właśnie była ta pizzeria, w której pracował. A tu robiłem we wrześniu tatuaż. Dokładnie ten. A ten budynek znowu jest w GTA 5. Chyba nawet w pierwszej misji. Jak zaczynamy, to podjeżdża tutaj i tutaj można założyć sobie swój pierwszy klub.
hostel. Tylko od drugiej strony. No tak, niebo się przejaśnia, co mnie bardzo cieszy. No i słynny budynek z Jimem Morrisonem, z muralem Jima Morrisona. Wiele osób myśli, że to jest ten budynek, na którym on tam właśnie pisał swoje teksty piosenek i spał na dachu, ale to nie jest ten budynek. To znaczy być może na tym też, ale z tego co się dowiedziałem i wyczytałem, to ten budynek jest w innym miejscu. Bliżej tam tego miejsca, z którego zaczynaliśmy. Jak będę tam w tamtym rejonie, to pokażę. A z drugiej strony Ernie, też ikona Venice Beach. Sprawdzę, czy te rowery jeżdżą po ścieżce, bo widziałem na mapce, że tak jakby się nie dało. O, no właśnie, słyszeliście. Nie da się jeździć. Do ścieżki można, a tutaj już nie. No, jak sobie wymyślili, bo tak to nie wiem zresztą w sumie dlaczego, ale może żeby nie splajtowali ci, którzy rowery wypożyczają. Bo musiałbym sprawdzić to, ale pewnie oni mają drożej. Tak to by każdy brał te lajmy i nikt by nie wypożyczał od nich. Także po ścieżce rowerowej się nie da. Muszę przejechać tutaj. Zaraz pewnie zaskoczy. O! I już zaskoczył. Kolejny mural. No, robi się słonecznie. Super. Jak nie ma słońca, to w ogóle człowiek nie czuje wakacji. W ogóle nie ma takiego vibe'u wakacyjnego, jak jest pochmurno. Przynajmniej ja tak mam. Dla mnie lato i wakacje to musi być słońce. Nie ma słońca, nie ma wakacji. Dla mnie to w sumie przez cały rok mogłoby być słońce. Przez 365 dni w roku
mogłoby być słońce. No ale niestety wiadomo jak jest w Polsce. Zaraz dojedziemy do Washington Boulevard. O, jaki samochód. Kurde. Aż zawrócę. Zajebisty. Ale klasyk. Chevrolet. Jeszcze z przodu. O. No. Nie ma co. Niezłe cacko. No tutaj jest dużo takich klasyków przeróżnych. Mi się najbardziej podobają te z końca lat 60. Typu właśnie Mustang, Shelby. Takie, nie wiem jak one tam się nazywają dokładnie, Hot Rod się na to mówi. No jesteśmy na Washington. Tam dalej już zaczyna się dzielnica Marina del Rey. Taka bardziej upscale'owa. O, i jest Hinano. Mój ulubiony bar. Chyba w całym LA. W Venice na pewno. Także mam nadzieję, że z Pawłem tu przyjdziemy sobie w niedzielę i zagramy w bilardzik i spędzimy miło czas. Dobra, przejedźmy kawałek przez Washington. A w ogóle gdzie ja mam się kierować? Gdzie ja mam się w ogóle kierować teraz? A, miałem jechać do Rossa. Czyli przydałoby się skręcić w Abotkini. Jadę na ścieżkę rowerową. No właśnie, o, i ścieżki rowerowe mniej więcej wyglądają w ten sposób. Tam są pasy dla samochodów, a tutaj można sobie na luzaku sunąć, nie martwiąc się, że ktoś nas przypieprzy. Pomarańczowe zdążymy? Zdążymy. Tutaj w ogóle zauważyłem, że każdy jeździ jak chce. Przejeżdżają ciągłe, pod prąd wjeżdżają. No jakoś nie wiem, no nikt się nie denerwuje za bardzo. Najgorzej to jest w West Hollywood. Tam kurde najbardziej bucowaci są kierowcy. Nie wiem, może te pieniądze im tak do głowy uderzają, ale straszne chamstwo. Nie przepuszczają w ogóle. Pod koła się wpieprzają jak się przejeżdża. Wielkie paniska z zachodniego Hollywood.
No i dotarłem. Ross. Dress for less. No to jest taki outlet. Można tu naprawdę bardzo tanio kupić różne rzeczy. No głównie ciuchy, nie? Także stwierdziłem, że przejdę się tu dzisiaj. W zeszłym roku to też byłem. Kupiłem tu nawet parę koszulek i jakieś majtki, bo zostawiłem przez przypadek majtki w hostelu w Hermosa Beach i kurde, zostałem bez majtek. Także wyszukałem tutaj właśnie tego Rossa i przyjechałem i kupiłem właśnie sobie koszulki, jakieś tam majtki w dobrej cenie. Naprawdę spoko sklepik. Zresztą zaraz zobaczycie. Hello. No i jesteśmy w środku. Perfumy oryginalne, żeby nie było. Ile one kosztują? $40, czyli 160 zł. A pojemność to chyba będzie 75 czy setka, nie wiem. Tu jest setka, na przykład CK1 za 66, czyli no nie tak tanio akurat, jeśli chodzi o te CK1. Ale też tutaj są przeceny, nie? Na przykład jak coś długo leży i nie schodzi, to robią discount. O, może tu bym znalazł to mocowanie do telefonu, a to później zobaczę sobie. Koszulka Adidas 25. Niecałą stówkę. No zależy co, no niektóre rzeczy są tutaj naprawdę tanie. Lewisy. Gdzie tu cena jest? O, już spadły. $24. No koło stówki, no. Mniej więcej. Tu też lewisy. Gdzie te ceny poukrywali? Tu na przykład jest cena. Ile one kosztują? 4. 160 zł. DKNY. No naprawdę, firmy tutaj są topowe. Lewisów jest bardzo dużo. Tyle, że ja noszę dzwony, a póki co jeszcze nie widziałem tutaj dzwonów. Musiałbym pogrzebać, ale tak jakoś za bardzo mi się nie chciało, ale pewnie i tak bym nie kupił, no bo mówię, mam kurczę tylko ten bagaż podręczny, także o, tu jest bielizna Calvin Klein. $25, no czyli też koło 100 zł za około 100 zł za 4 pary,
Czyli wychodzi po 25 zł mniej więcej za jedne slipki. Buty. Tu jakieś ciekawe pumy. $30. 120 zł. No ja akurat nie lubię takich, ale kurde oryginalne. To znaczy fajne są, ale kolor mi się nie podoba. Taki bardziej damski. Ja przeważnie Vansy. Vansy to jest moja firma. Klapki Adidasa za... ile? A, $20. 8 dych. Zobaczmy dalej, co jest. Tu jakieś takie rzeczy domowe. Wietnam. A gdzie cena? A tu jest $22. Niecałą stówkę taka. Nie wiem co to jest, lampa chyba. Nie, to jest jakiś taki kosz. No jak to się mówi, mydło i powidło. Jedzenie dla psów. Pluszaki. Tam jest dział damski. Bielizna. Ale na tym się nie znam. Kiedyś wiedziałem tylko jak to rozpinać, ale już wyszedłem z wprawy. Tu jakaś taka retro. $12. No, około 50 zł. No rzeczywiście, jak się poszuka, to naprawdę można. To jest coś takiego między ciucholandem a outletem, nie? Chyba nie są używane te ciuchy, tylko po prostu z przecen. Ale naprawdę można coś fajnego znaleźć. O, ta koszulka nawet całkiem ciekawa. Takie niektóre te rzeczy są naprawdę oryginalne. O, tak samo ta w takim retro stylu. Zobaczmy jeszcze. No też $15, czyli też coś koło 5 dych. Przejdę się jeszcze po tamtej stronie, zobaczymy co jest. Tu jest dział damski bardziej chyba. A, tutaj są jakieś takie rzeczy
kosmetyki. Bardziej dla kobiet. Przybory łazienkowe. Torebki. $120 taka sukienka w kwiaty hawajskie. No naprawdę spoko sklepik jest. O. I dla dzieci są jakieś ciuchy. Także gdybym mieszkał w LA, to pewnie bym się tutaj zaopatrywał, a nie w tych drogich ciuchach na Rodeo Drive. Ciuchach. Sklepach. Dział dziecięcy. Czasami jakieś zabawki tutaj się trafią. Także dress for less for life rozrządzi. Idę poszukam, może jakieś koszulkę sobie kupię, bo mi się kończą, a nie chce mi się prać. No i zakupiłem 3 podkoszulki Hanesa za $9, czyli mniej więcej, no nie wiem, 12 zł jedna, 13 zł jedna. Tylko niestety rozmiar S, no, bo ja noszę M-ki, ale nie było M-ek. Ale mam nadzieję, że trochę tutaj tak są zawyżone pod Amerykanów te rozmiary i że będą dobre, no. A jak nie będą dobre, no to tam 4 dychy, żadna strata, nie? W Ralphie szukają pracowników na sezon. Praca codziennie od 11 do 15. Wszedłem na osiedle. Taki kompleks mieszkalny na Venice. Nazywa się Lincoln Place. Naprawdę jest tu bardzo ładnie, kurczę. Wszystkie te budynki są w takim podobnym stylu. Trash area. Tutaj są garaże, każdy ma swój garaż. Nie wiem, czy to jest jakaś taka, czy to jest takie ekskluzywne te osiedle, czy raczej takie dostępne dla przeciętnych ludzi, ale wygląda no tak pomiędzy, kurczę. Jest zadbane, ale nie jest przy samej plaży, jest praktycznie na końcu Venice, za Lincoln Boulevard.
Szczerze przyznam, że mógłbym tu mieszkać. Jak najbardziej. Tędy. Pracownicy koszą trawę. Skrzynki na listy. Kurczę, super tu jest. Muszę sprawdzić w necie, ile mniej więcej kosztuje wynajęcie tutaj mieszkania. No oczywiście z ciekawości, bo nie planuję w najbliższej przyszłości tu zamieszkać, ale kurczę, gdybym mieszkał w LA, no to jak najbardziej chciałbym tu mieszkać. Bardzo fajne osiedle. I jeszcze więcej garaży. No kurczę, naprawdę super wygląda. I to jeszcze ten błękitny kolorek. Lincoln Place nazywa się to miejsce. No i po sąsiedzku jest Ralph. Wielki supermarket. I Ross, właśnie w którym byłem. Praktycznie po drugiej stronie ulicy. Kurczę, naprawdę zajebista miejscówka. Gdzieś tu zostawiłem rower. Może tędy przejdę. O, jest. W Venice jest mnóstwo takich właśnie małych, wąskich alejek. No, Venice jest bardzo przytulny. W tych alejkach jest bardzo cicho i spokojnie. Także w ogóle człowiek nie czuje się, jakby był w wielkim mieście. Momentami to nawet jest takie poczucie, jakby się było na jakiejś wyspie. No i wszędzie są różnego rodzaju graffiti albo murale. Ten dom jak fajnie jest przyozdobiony. Tam taka syrena.
Nie wiem, czy widać to. Tutaj ocean, żółwie, ryby. No, dzielnica artystyczna. Ciekawi ludzie, ciekawe budynki. No dlatego jest właśnie to moja ulubiona dzielnica. Jedyny minus tego Venice to właśnie te częste chmury od oceanu. Ale poza tym naprawdę Venice jest super. A teraz dojechaliśmy do Venice Boulevard. Skręćmy tutaj. No w Venice można zabłądzić, bo tak jak przeważnie w USA wszystko budowane jest tak, żeby tworzyło kwadraty lub prostokąty, no to Venice jest bardziej labiryntowe. Te uliczki po prostu przecinają się pod każdym kątem i czasami no można zabłądzić po prostu. Ale ja chyba już się domyślam, gdzie jestem. I jeśli się nie mylę, dobra, jedziemy jak wandale po trawie. Jeśli się nie mylę, to za chwilę dojedziemy w ciekawe miejsce. Ale być może się mylę. Zaraz się okaże. Venice i Lincoln. Aha. No chyba dobra. W takim razie jedziemy w dobrym kierunku, ale to jeszcze za chwilę. Jednak pojechałem w złą stronę. Musiałem zawrócić. No ale to akurat nie problem w Venice, bo tutaj jest mnóstwo uliczek, gdzie można zawrócić. Teraz już jedziemy w dobrym kierunku. Sunny Place. To jeszcze nie tu.
To tutaj. Jedna z moich ulubionych miejscówek w LA. Jak nie ulubiona. Dom kolesia z filmu Big Lebowski. Zawracamy. Już tu byłem we wrześniu. No ale jak mogłem nie odwiedzić tego miejsca jeszcze raz? Podejdziemy do bramy, do furtki. No ten film wyszedł w 90 chyba 7 roku albo 8. Miałem wtedy jakoś 20 lat. No i to był moment po obejrzeniu tego filmu, kiedy byłem już pewny, że chcę mieszkać w Los Angeles. Koleś mieszkał na tym podwórku w ostatnim budynku. Po prawo, nie widać stąd tego budynku, jego domu, jego bungalow. To są takie bungalowy. No, Big Lebowski to jest mój ulubiony film. To jest mój ulubiony film i ten film wpłynął w bardzo dużym stopniu na to, kim dzisiaj jestem. Po prostu odmienił mnie jako osobę. I tu właśnie mieszkał mój idol Jeffrey Lebowski, grany przez Jeffa Bridgesa, aktora, którego bardzo lubię. Usiadłem na chodniku. I delektuję się chwilą. I czekam na kolesia. Może zaraz wyjdzie i uda się zamienić parę słów. Kolesia nie było w domu, a na dodatek wpieprzyłem się nogą w jakiś ketchup, nie wiem co to jest. Także przyjechałem tutaj, gdzie są kanały, żeby obmyć nogę. Nie wiem czy da się tutaj. No, chyba się da. Chyba się da. Nie wiem co to.
kanały w Venice Beach. No i pierwszy raz zamoczyłem nogi w wodzie, odkąd jestem w LA. Muszę jeszcze umyć klapek. Dobra. Okej. No tutaj te domy przy kanałach są dosyć drogie. Ale ja za specjalnie nie jestem fanem tutaj tej części Venice. Te kanały są całkiem ładne, ale jakoś tak nie pasuje mi ten styl do Los Angeles. No to one zostały stworzone przez kolesia, który nazywa się Abbot Kinney. I on właśnie chciał tutaj w Los Angeles stworzyć coś na wzór Wenecji we Włoszech, która mu się bardzo spodobała, kiedy ją odwiedził. No i na początku tych kanałów było o wiele więcej, ale później część została zasypana. No i teraz tylko taki niewielki kawałek Venice właśnie ma te kanały i domki wzdłuż wody. No ale najważniejsze, że umyłem nogę z tego, nie wiem, ketchupu jakiegoś chyba. Także można jechać dalej. O, no to jest właśnie Abbot Kinney tam na muralu. Ten jegomość z siwą brodą w szarym garniturze. No i jesteśmy przy siłowni Gold's Gym. Tutaj właśnie Arnold Schwarzenegger zaczynał w Los Angeles swoją przygodę z kulturystyką. Od lat już ta siłownia nie działa i została przeniesiona w inne miejsce. No ale to jest oryginalna miejscówka Gold's Gym. Tutaj Gold's Gym powstało i tutaj powstał Arnold Schwarzenegger.